Cześć, z tej strony Ola. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać moje ulubione byliny, które już rozpoczęły swoje kwitnienie. Zdradzę Wam też, co robię nowego na rabatach, a trochę się dzieje, więc powiem Wam od razu, jakich nowych filmów możecie się spodziewać w kolejnych tygodniach. No i porozmawiamy sobie co nieco o przymrozkach. Zapraszam na ten odcinek. Słuchajcie, kwitnienie rozpoczyna moja ulubiona bylina. Jest to wielosił. Ja o nim mówiłam niejednokrotnie, zwłaszcza o takich odcinkach z wysiewami. Zachęcałam Was wtedy do samodzielnego wysiewu tej byliny, takiej formy bezodmianowej. Natomiast tutaj mam już odmianę Heaven Sent i faktycznie ona ma taki delikatny zapach. Jest to naprawdę moja ulubiona bylina. Uważam, że jest jeszcze rzadko spotykana w naszych ogrodach. Jednak od kilku lat rozpoczęłam właśnie i na Instagramie, no i teraz tutaj na YouTubie rozreklamowanie tej byliny, dlatego że ona naprawdę przyciąga bardzo dużo zapylaczy. Właśnie u nas wyszło dzisiaj słońce, jest słoneczny dzień, więc lada moment spodziewam się tutaj pszczół. Uwielbiam w ogóle ten kolor, ja bardzo lubię taką wczesną wiosną kolory żółte, mimo że żółtego ogólnie w ogrodzie nie lubię, właśnie w połączeniu z takimi błękitami lub takimi fioletami. Bardzo lubię wtedy łączyć wielosił z łubinem, z czosnkami ozdobnymi, jednak w tym roku nie pokażę Wam takiego połączenia, dlatego że wielosił rozkwitł bardzo wcześnie. Rozkwitł no tak 2-3 tygodnie wcześniej, więc te czosnki, owszem, już pękają im te główki z tymi kwiatami, jednak jeszcze nie są w pełni rozkwitu, także po prostu te rabaty, ten wygląd rabat co roku się troszeczkę różni. Wielosił błękitny przywędrował do mnie do ogrodu dzięki mojej mamie. Moja mama zakupiła mi go w sklepie ogrodniczym, także to dzięki niej tak naprawdę tą bylinę odkryłam. Wysiałam sobie również wielosił, który ma kwitnąć na biało, więc jestem go bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak on będzie się łączył tutaj z innymi bylinami. Te bezodmianowe wielosiły, czyli właśnie takie, które możemy sobie wysiać normalnie z pakiecików z nasion, również dają samosiew i z tego, co słyszałam od moich koleżanek, to one również powtarzają kwitnienie w trakcie sezonu, w trakcie lata, więc jest to naprawdę bylina godna polecenia. Ona preferuje stanowiska bardziej wilgotne, ale tak jak widzicie, u mnie nie ma żadnego nawodnienia. Planuję rozłożyć w tym roku linie nawadniające ze względu na to, że chcę po prostu mądrzej gospodarować zebraną przez nas deszczówką. Natomiast mi nie przeszkadza później wygląd tych liści. Ja obsadzam po prostu wielosił bylinami, które w drugiej połowie lata, które jesienią są bardziej ozdobne, które się wtedy właśnie bardziej rozkrzewiają, rozrastają, dzięki temu delikatnie przysłaniają te rozety wielosiłów. Natomiast tak jak każda roślina, tak jak każda bylina ma swój okres świetności, ma czas, w którym wygląda najlepiej i później po prostu przychodzi moment, kiedy wielosił musi schować to swoje piękno, żebyśmy mogli podziwiać inne rośliny dookoła niego. Więc tak jak widzicie, wielosił jest naprawdę ozdobą rabaty. Można go łączyć z takimi bylinami, które również tak jak i on kwitną wcześniej i są ozdobą wiosną, czyli właśnie z brunerą, z narcyzami. To jest takie fajne, chłodne połączenie, dlatego że mamy biel narcyzów, mamy fiolet, mamy błękity, także to jest coś, co ja bardzo lubię. Wielosił oprócz takich, powiedzmy, romantycznych założeń sprawdza się również do takich leśnych nasadzeń. Można go również łączyć z przeróżnymi bodziszkami, z tymi, które kwitną wcześniej, jak i później. Tutaj z tyłu za nim ja również posadziłam bodziszka. Rozan nadaje się gdzieś na różanki, dlatego że później ta jego rozeta jest naprawdę bardzo nienachalna, nie wybija się gdzieś z tej gleby, więc jak najbardziej może ozdobić nam takie różanki. Dla wielbicieli takich wariegacji na liściach mamy wielosił z białym obrzeżeniem, mamy bardziej takie żółte odcienie, więc naprawdę jest w czym wybierać. Zobaczcie, jaka ta bylina jest niespotykana, jakie ma piękne kwiaty i do ilu założeń, do ilu stylów w ogrodzie pasuje. To jest moja rabata, na której głównie tutaj rosły wcześniej róże, jednak jak możecie zauważyć, czekają tutaj pewne zmiany. Zadołowałam sobie już część donic, a to dlatego, że będę nagrywała dla Was odcinek właśnie o tej rabacie, dlatego, że mam tu tutaj
Mam tutaj takie poidełko, takie lustro wodne, które wykonałam 2 lata temu sama i miałam o nie, jak i o takie moje poidełko dla ptaków betonowe parę pytań, więc ja sobie te wszystkie pomysły na filmy zapisałam. Będę na dniach nagrywała te wszystkie filmy i będę Wam opowiadała, jakie w ogóle trawy tutaj ozdobne na tą rabatę sobie wybrałam, bo szukałam takich traw, które pasowałyby zarówno właśnie do tego derenia kołsa, żeby dawały tutaj takie fajne, niskie piętro, ale żeby za bardzo nie przytłaczały mi tych róż i tego mojego, powiedzmy, trochę romantycznego założenia, bo jak już pewnie zauważyliście, no gdzieś mnie ciągnie do takich właśnie angielskich, romantycznych ogrodów. A tutaj, moi drodzy, spektakl rozpoczyna kuklik. Jest to kuklik w odmianie Mai Tai, takiej najpopularniejszej, wydaje mi się. Wspominałam Wam również o nim wielokrotnie, ponieważ jest to roślina, która naprawdę nie wymaga od nas praktycznie żadnych zabiegów. Jego liście są tak naprawdę półzimozielone, one pod taką grubszą pokrywą śnieżną praktycznie wyglądają, jakby dopiero co wyszły spod ziemi, jakby już rozpoczynały swoją wegetację. Więc to czyszczenie wiosenne również polega czasami nawet tylko na wyskubywaniu jakichś poszczególnych suchych liści. Nie musimy nawet ścinać całej tej rozety. Kwiaty pojawiają się dosyć wcześnie. Te przekwitnięte kwiatostany również są ozdobne, jednak najbardziej podoba mi się ten jego kolor. Płatki są w kolorze takiego delikatnego pomarańczu, są tutaj odcienie brzoskwini, łososiowe. Oczywiście odmiany kuklików są przeróżne, możemy wybrać takie, które najbardziej nam pasują do ogrodu. Mamy kukliki o takich dużych kwiatach, ja mam również w swoim ogrodzie odmianę Bohema Pink, mam kuklik taki bardziej zwisły, który swoimi tymi właśnie pochylającymi się kwiatami bardziej przypomina tą dziką odmianę, którą możemy również spotkać na bagnach. Mam nadzieję, że uda mi się go tutaj u nas znaleźć, bo on rośnie u nas dziko tutaj przy naszym tym, powiedzmy, bagiennym lasku, także mam nadzieję, że go odnajdę i Wam go pokażę, bo również jest naprawdę przepiękną, naturalną ozdobą, także inspirację możemy znaleźć nawet i na spacerze. Jednak wracając do tego kuklika, on pięknie wygląda właśnie na obwódkach. Ja tutaj z tyłu za mną dosadziłam kolejne 5 sztuk, podzieliłam tutaj właśnie te kępy. On się wspaniale namnaża. Możemy go dzielić zarówno jesienią, jak i bardzo wczesną wiosną. Ja już bym go raczej nie dzieliła wtedy, kiedy widoczne byłyby już te kwiatostany i pąki, no bo wtedy pewnie by to go troszeczkę osłabiło. Natomiast na obwódkach prezentuje się naprawdę wspaniale i niebanalnie. Jest też takim szkieletem dla wyższych bylin. Na przykład tutaj właśnie posadziłam sobie dzwonki kremowe, penstemony, więc on tutaj daje mi to niższe piętro. I dzięki temu, że ta rozeta liściowa jest naprawdę ozdobna przez cały rok, tutaj naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że przez cały rok, no to daje właśnie ten szkielet rabaty, ten taki zarys naszej kompozycji, naprawdę wspaniale również prezentuje się w bukietach. Wyobraźcie sobie takie połączenie właśnie kuklików, narcyzów i błękitnej chmurki z brunery.
A tutaj chciałam Wam pokazać moje tulipany, które zdobią rabaty. Odmiany Purissima, jak i Exotic Emperor, które pokazywałam Wam w moim poprzednim odcinku, już zakończyły to swoje kwitnienie. I gdyby nie te tulipany, rabaty akurat w tym miejscu byłyby naprawdę puste, a dzięki nim mogę dalej cieszyć się kwiatami. I to jest bardzo fajna wskazówka, bo możemy sobie dobierać tak te tulipany, tym właśnie terminem kwitnienia, żeby cieszyć się ich kwiatami zdecydowanie dłużej. Właśnie tworząc jakieś nowe nasadzenia z roślinami cebulowymi, wybierajmy te tulipany, które kwitną troszeczkę wcześniej, jak i te, które kwitną dosyć później. Dzięki temu mamy te kwiaty przez zdecydowanie dłuższy czas. Właśnie tulipany liliokształtne, jak i papuzie, zazwyczaj mają ten późniejszy termin kwitnienia. No i druga sprawa, zobaczcie, wystarczą tylko 2 kolory, bo mamy tutaj tak naprawdę biel i czerń, a jak dla mnie wygląda to bardzo ciekawie, właśnie dzięki temu, że te kielichy tych tulipanów zdecydowanie różnią się kształtem. Ja bardzo lubię te eleganckie, zwykłe, takie smukłe tulipany, ale akurat te papuzie w tej ciemnej formie wyglądają jak dla mnie fenomenalnie. Tutaj chciałam Wam pokazać już ostatnią bylinę, taką ciekawą bylinę na dziś. To jest akurat Phlox kanadyjski. To są również odmiany w większości pachnące. Mają naprawdę delikatne, ładne kwiatuszki, kwitną dosyć wcześnie. Ja go właśnie tutaj połączyłam z moimi różami. To są róże w odmianie Mocha Rosa. Mam nadzieję, że pięknie zakwitną, bo chciałabym Wam bardzo pokazać ten nietypowy kolor kwiatów. Natomiast to, co chciałam powiedzieć o tym Phloxie szedlastym. On tak naprawdę powinien mieć stanowisko półcieniste, ale jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ja zawsze wszystko sadzę tak bardzo eksperymentalnie i sprawdzam po prostu, jaka roślina daje sobie radę w troszeczkę innych warunkach u mnie w ogrodzie, dlatego że każdy ogród jest inny, każda gleba jest inna i w każdym ogrodzie panują naprawdę różne warunki, dlatego zachęcam Was właśnie do takiego eksperymentowania. Sadźcie rośliny tak, jak czujecie. Czasami te główne wymagania roślin, te książkowe wymagania roślin kompletnie nie zdają u nas egzaminów w naszych ogrodach, dlatego zachęcam Was do eksperymentowania. Czasami warto posadzić na przykład jeden egzemplarz byliny, sprawdzić, jak on się zachowuje u nas w ogrodzie, jak sobie radzi, a później go rozdzielać właśnie w inne miejsca. Ja tutaj posadziłam te floksy, dlatego że wcześniej, sadząc tutaj te róże, naprawdę niewiele się działo i chciałam dodać jakąś fajną, niską bylinę, która kwitłaby dosyć wcześnie, a która później w trakcie sezonu nie zagłuszałaby właśnie mi tych róż, bo chciałam, żeby one miały przewiew, dlatego że akurat róża Mocha Rosa, Coco Loco, te wszystkie takie o takich bardzo nietypowych kolorach, mam wrażenie, że one częściej łapią czarną plamistość, dlatego chciałam właśnie, żeby dookoła nich później w sezonie było tutaj sporo przewiewu. I tutaj, jak możecie zauważyć, na tej rabacie również dużo się pozmieniało. Wzięłam się również za ten drugi fragment rabaty. Tam już ziemia jest przygotowana, posadziłam też część roślin, także spodziewajcie się filmu o mojej rabacie właśnie z lustrem wodnym, o takich niskich trawach ozdobnych, jakie wybrałam na różankę, jak i właśnie o tej rabacie. Tutaj posadziłam sporo takich ciekawych, mam wrażenie, bylin, właśnie do towarzystwa hortensji bukietowych. Hortensji bukietowych takich również niższych. Mam jedną posadzoną Limelight, żeby stworzyć takie wyższe piętro, natomiast tutaj wybrałam hortensję w odmianie Skyfall. Troszeczkę są pokiereszowane przez moje psy, stąd te właśnie osłony z patyczków, ale mam nadzieję, że chociaż jeden kwiat w tym roku pokażą, żebym w ogóle mogła sprawdzić, jak się właśnie prezentują na tych rabatach. Także już niedługo wspólnie będziemy działać na tej rabacie. Będę Wam również pokazywała, czym będę obsadzała, jakimi odmianami powojników będę obsadzała mój tunel. Moi kochani, mam nadzieję, że właśnie ten spacer z pokazaniem moich ulubionych bylin Wam się spodobał. I teraz chciałabym przejść do takiej może mniej wesołej części, mianowicie chciałabym porozmawiać na temat przymrozków. Na szczęście mój ogród w tym roku te przymrozki oszczędziły. Mieliśmy odnotowaną taką najniższą temperaturę wynoszącą -4 stopnie. Ja nie ukrywam, że część moich roślin okrywałam, dlatego
dlatego że już przez te 4 lata, kiedy tu mieszkam, zauważyłam po prostu, które miejsca są bardziej narażone na te mroźne podmuchy wiatru, gdzie są właśnie takie przeciągi, gdzie na przykład budynek oddaje ciepło i jestem spokojna o te rośliny. Ja się również nie staram sadzić w moim ogrodzie roślin, które wymagałyby ode mnie takiego ciągłego okrywania, osłaniania w okresie zimy. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o przymrozki, to anomalią nie były przymrozki w kwietniu, dlatego że kwiecień, tak jak i nasze przysłowie mówi, przeplata trochę zimy i trochę lata, więc nieraz zdarzały się jeszcze opady śniegu i przymrozki w kwietniu. Natomiast tutaj tą anomalią było zdecydowanie to, że na początku kwietnia mieliśmy bardzo wysokie temperatury, takie letnie, które zbyt mocno pobudziły tą wegetację, za bardzo podpędziły ten wzrost roślin i niestety te rośliny były po prostu na te przymrozki akurat w tym momencie bardzo narażone i przez to te straty mamy w ogrodach większe. I co ja tutaj będę robiła z tymi moimi roślinami, które wymagają teraz takiej regeneracji? Po pierwsze dam im czas, dlatego że te przymrozki były ogromnym stresem dla tych roślin. I tak naprawdę czas zweryfikuje, które części zostały mocniej porażone, a które nie. Nie obcinam od razu wszystkich części młodych przyrostów róż czy innych roślin. Chcę po prostu mieć pewność po tym czasie, to po prostu będzie lepiej widać. Te liście, które faktycznie zostały przemrożone, szczarnieją, odpadną, wykruszą się. To samo z innymi pędami na jakichś pnączach. Wtedy będziemy mieć pewność, kiedy zobaczymy taką wyraźną granicę na tych pędach, gdzie możemy przyciąć te rośliny, gdzie te stożki wzrostu zostały uszkodzone i gdzie musimy po prostu te rośliny skrócić. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że Wasze ogrody nie ucierpiały za bardzo przez te przymrozki. Pamiętajcie, że rośliny mają w sobie ogromną moc regeneracji, więc one sobie poradzą, zakwitną, ale pewnie zdecydowanie później, jeżeli tutaj chodzi o jakieś tam inne byliny, które kwitną w drugiej połowie lata, więc tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość i zapewnić tym roślinom po prostu spokój i dobre warunki glebowe. Ostatnio część z Was napisała, że nie było herbatki, także dzisiaj już melduję, że przygotowałam sobie cały termos. Ja po prostu teraz działam bardzo aktywnie w ogrodzie. Możecie się spodziewać, tak jak już Wam wspomniałam, 2 kolejnych filmów. Mam nadzieję, że uda mi się je nagrać. Tworzymy już z mężem część ogrodzenia do naszego warzywnika, także zdradzę Wam, jaki mam na niego plan, co sobie tam wymyśliłam, bo naprawdę wydaje mi się, że powinno być pięknie, że będę miała znowu fajną kolejną przestrzeń do obsadzania. To będzie taki warzywnik trochę połączony z takimi roślinami ozdobnymi. Na pewno znajdą się tam przepiękne piwonie, także już nie mogę się doczekać, kiedy Wam o tym wszystkim opowiem. Zachęcam Was oczywiście do komentowania, do wpisywania pomysłów na kolejne filmy. Jeżeli coś Wam się rzuciło w oczy, o czym ja po prostu nie pomyślałam, że może by Was zainteresowało, to śmiało mi możecie pisać. No i standardowo dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam za wsparcie, jakie od Was otrzymuję. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. No i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa!